Partnerem odcinka jest Polismate, Twój specjalista od leasingów i ubezpieczeń. Po co zmieniać coś, co jest dobre? Pomyśleli ludzie z Volvo i przez 11 lat produkowali drugą generację modelu XC90. Teraz przyszła więc pora na, no właśnie nie na nową generację, ale na facelifting. Przed Państwem poliftingowe Volvo XC90. XC90 drugiej generacji ma już 11 lat stażu rynkowego. Na dzisiejsze czasy to bardzo długi czas, który na ten moment z aktualnie sprzedawanych samochodów wyprzedza chyba tylko Tesla Model S, która w jednej generacji produkowana jest od 2012 roku, więc ciągle ma jeszcze 2 lata przewagi. Facelifting tylko więc optycznie odświeżył XC90, która według mnie starzała się naprawdę bardzo powoli. Skoro design jeszcze przed zmianami był ponadczasowy i elegancki przy majestatycznej monumentalności tego modelu, to zbyt wiele nie trzeba było zmieniać. Z przodu w poliftingowej odmianie w oczy najbardziej rzuca się grill, który teraz ma dosyć specyficzne użebrowanie. Teraz mamy takie mniej konwencjonalne po prostu. Poza tym zmieniły się też lampy, w których jednak pozostał charakterystyczny dla marki młot Tora, no i przeprojektowano zderzak. Z boku zmian za bardzo nie widzę, choć tutaj warto podkreślić pojawienie się nowych lakierów nadwozia, czego nasza dymówka jest najlepszym przykładem, bo na niej widzimy lakier o nazwie... nie pamiętam nazwy, sprawdziłem jak się nazywa. Mamy specyfikację. Sprawdziłem specyfikacji, nazywa się Mulberry Red, kosztuje 4800 zł i według mnie warto, bo wygląda naprawdę zjawiskowo. Z tyłu największa zmiana to oczywiście lampy, które kształt co prawda mają identyczny jak w przedlifcie, ale teraz zostały dostrzegalnie przyciemnione. Zmiany, jak więc widzimy, są bardzo powściągliwe, ale z drugiej strony bryła XC90 dała się na tyle polubić, że ciężko jest na to narzekać. Wymiary auta się nie zmieniły i są bardzo łatwe do zapamiętania. Blisko 3 metry rozstawu osi, blisko 5 metrów długości nadwozia i blisko 2 metry szerokości. XC90 to naprawdę potężny samochód. Wysokość samochodu to 177 cm, a prześwit przy standardowym zawieszeniu wynosi 22 cm, chociaż uwaga, kiedy mamy domówioną pneumatykę, to możemy go podwyższyć do aż 27 cm. Samochód obok mnie posiada pneumatykę, więc postaramy się go podnieść na szczudłach. Wchodzimy w Drive Modes i tu wybieramy tryb Offroad. Oczywiście na początku podnosi się tył, a zaraz po nim podnosi się przód i to tak chyba na 2 raty. Wy mi powiecie, wy widzieliście to z zewnątrz, ja tego nie widziałem. Ale faktycznie, patrzcie jakie monstrum! Ależ to jest Monster Truck! Teraz to ty można jakieś kłody na drodze przejeżdżać. Przecież ja bym mógł tutaj olej wymienić na upartego. Nie no, tak to nie, ale... Jak kucam, to ja jestem poniżej linii maski. Teraz to linia dachu mnie znacząco przewyższa. Pytanie więc brzmi, czy z uwagi na wymiary zewnętrzne w kabinie udało się umieścić 3 faktycznie użyteczne rzędy foteli? Trzeba to sprawdzić. Zacznijmy od drugiego rzędu, w którym przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że mamy tutaj od groma przestrzeni. Pod względem obszerności jest tu mega wygodnie i nawet z kanapą przesuniętą do przodu mamy jeszcze trochę miejsca na nogi. Jedyne powody do narzekań będzie miała osoba podróżująca na środku, której trochę może przeszkadzać tunel środkowy oraz mocno wysunięta do tyłu konsola centralna. Z drugiej strony, jeśli tą osobą będzie miało być dziecko, to warto wtedy docenić możliwość wysunięcia siedziska, które może pełnić niejako rolę podstawki dla malucha. Poza tym plus, że możemy regulować kanapę i to zarówno pod względem długości, jak i regulując kąt oparcia kanapy i to w naprawdę sporym zakresie. Oczywiście zauważymy tu też podłokietnik z cup holderami, gniazda USB, sterowanie klimatyzacją, która tutaj jest 4-strefowa, podgrzewanie zewnętrznych miejsc kanapy, a w opcjach również wielki szklany dach. Są też kratki nawiewów, które zauważymy zarówno w konsoli, jak i na słupkach B, więc komfort termiczny również jest tu bardzo wysoki. Odczucia estetyczne również są pozytywne, bo zarówno na słupkach, jak i na całej podsufitce zauważymy ładny i przyjemny w dotyku zamsz. Natomiast uchwyty ISOFIX do zamocowania fotelika znajdziemy tylko na 2 zewnętrznych miejscach w drugim rzędzie siedzeń, ani na fotelu pasażera z przodu, ani na fotelach w bagażniku ich nie znajdziemy. Plus
również za roletki przeciwsłoneczne w drzwiach. Krótko mówiąc, w drugim rzędzie siedzeń naprawdę trudno się czegoś przyczepić, jednak sprawdźmy, jak sytuacja wygląda w trzecim rzędzie. Zanim zajmiecie miejsce z tyłu, to warto sobie trochę przesunąć kanapę do przodu. Tu jest dobrze. Tu ktoś się zmieści. Tu też ktoś się zmieści. Teraz możemy próbować. Trzeci rząd niby jest, ale raczej jest skierowany dla niższych osób. Czuć, że jest to bardziej SUV niż minivan, choćby przez to, że trzeba się trochę nagimnastykować, żeby tutaj się dostać. Według producenta są to miejsca do 170 cm wzrostu, ale ja przy moim 1,76 m jeszcze tutaj się jakoś mieszczę. Zakładając, że kierowca będzie miał 1,76 m, pasażer za nim 1,76 m i osoba w bagażniku 1,76 m, wszystkie z tych osób się tutaj zmieszczą. Zaskoczeniem jest dla mnie przestrzeń nad głową, która jak na SUV-a, a nie minivana jest niezła. Bo przy moim 1,76 m ja tutaj mieszczę jeszcze 1,5 palca przestrzeni, tak bym powiedział. Z drugiej strony, jak to często w 7-osobowych SUV-ach bywa, narzekamy na podparcie ud, bo nasze uda niemal całkowicie wiszą w powietrzu, a my tutaj siedzimy mocno w kuckach. Praktycznie tylko nasze pośladki mają styk z siedziskiem. Spory plus natomiast za oddzielne nawiewy, za cup holderki oraz nawet za jakieś schoweczki w podłokietnikach. Do tego inaczej niż na przykład w Peugeotie 5008, tutaj mamy sensowne rozmiary okienek z boku, więc nie czujemy się aż tak klaustrofobicznie. Mamy więc udogodnienia, które umilają nam podróż, jednak musimy zaakceptować średnio wygodną pozycję siedzącą. Wypuśćcie mnie więc stąd i chodźmy za kierownicę. A, dobra, sam sobie dam radę. Patrząc na kokpit, szybko zauważymy, że tutaj to zbyt wielu zmian nie ma. Wnętrze nadal więc pozostało bardzo eleganckie, bardzo minimalistyczne i bardzo stonowane. Najbardziej rzucająca się w oczy różnica to ekran multimedialny, pod którym nie zauważymy już fizycznego przycisku Home i który wcześniej był niejako zatopiony w desce rozdzielczej. Teraz jest zamocowany zupełnie inaczej, bo wygląda jak tablet nałożony na kokpit, co w moje gusta wpisuje się nieco słabiej. Z drugiej strony docenić należy multimedia z ekranem o przekątnej 11,2 cala, które są wyraźnie udoskonalone, choćby przez to, że są oparte na Androidzie. Do tego mamy w nich nowy procesor, który jest mocniejszy, co gwarantuje naprawdę niezłą szybkość i płynność działania. Może jeszcze te multimedia nie pracują aż tak szybko jak ekran centralny z Tesli, ale zwłaszcza patrząc na multimedia sprzed lifta, widać tu dostrzegalny progres. Poprawiono też rozdzielczość ekranu, więc wszystko jest tutaj nieco bardziej ostre, nieco bardziej wyraziste. Dzięki systemowi Android Automotive mamy też świetną nawigację opartą na mapach Google'a, a także możliwość pobierania licznych aplikacji, jak na przykład Spotify. Oczywiście z poziomu multimediów sterujemy też klimatyzacją, ale akurat to znamy już sprzed lifta. Plus natomiast, że Volvo zachowało fizyczne pokrętło głośności, a także przyciski do przełączania stacji radiowych czy sterowania podgrzewaniem szyb. Ostatni przycisk służy do otwierania schowka przed pasażerem. No i jeszcze na dwie rzeczy muszę zwrócić uwagę w temacie multimediów. Pierwsza to kamery 360 stopni, które prezentują naprawdę dobrą jakość, która co ciekawe wysoki poziom trzyma również nocą, co jednak omówimy szerzej w drugiej części filmu. Chociaż trochę nie rozumiem, dlaczego kiedy chcemy podglądać przestrzeń na koło, to wykorzystujemy tylko mniej więcej 1/4 pola powierzchni całego ekranu, kiedy cała reszta ekranu jest wtedy ciemna. Wydaje mi się, że akurat to mogłoby być rozwiązane nieco lepiej. Poza tym trudno się czepiać, kamery są naprawdę w porządku. Druga rzecz warta omówienia to nagłośnienie Harmana Kardona, które, powiem szczerze, brzmi bardzo, ale to bardzo sympatycznie. Wiadomo, że w Volvo wszyscy zachwycają się nagłośnieniem Bowers & Wilkins, które śmiało możemy określić jako najlepsze nagłośnienie w całym segmencie, ale uczciwie muszę przyznać, że nawet ten Harman Kardon brzmi naprawdę bardzo przyzwoicie. Powiem szczerze, że kiedy myślę o tym, z jaką dopłatą wiąże się nagłośnienie Bowers & Wilkins, nie wiem, czy sam bym nie pozostał właśnie na nagłośnieniu, które widzimy w naszej domówce. Ono naprawdę brzmi dobrze. Warto pochwalić w tym aucie jeszcze sterowanie głosowe, które bazuje na asystencie Google'a i które działa bardzo dobrze, bo po pierwsze świetnie słyszy to, co mówimy, a po drugie świetnie wciela to w życie. Ten asystent głosowy działa naprawdę bardzo dobrze, ba, zdaje się być też zintegrowany z czatem GPT, bo kiedy zapytamy go na przykład o wielkość Katowic, no to poda nam wielkość Katowic. Kiedy spytamy go o to, jak radzić sobie z jakąś dolegliwością zdrowotną, to również sprawdzi w internecie i coś nam doradzi.
Nowa jest też półka na telefon z ładowarką indukcyjną, ale niestety nie zauważymy w niej funkcji chłodzenia, przez co mój iPhone 16 Pro się na niej dość szybko grzał. Odrobinę zmieniono też uchwyty na kubki oraz elementy dekoracyjne. Nowa jest też tapicerka, która jak na obecne ekologiczne czasy prezentuje się bardzo, ale to bardzo ładnie, zwłaszcza kiedy przypomnę sobie tapicerkę z testowanego przez nas Audi A5. Tutaj Volvo naprawdę się postarało i zarówno skóra na fotelach, jak i materiały na desce rozdzielczej i drzwiach, a także drewniane dekory i świetnie dopasowane do nich oświetlenie ambientowe odwalają kawał dobrej roboty. Plus również, że materiały na tylnych drzwiach nie odbiegają od tych, które widzimy z przodu. Drobny minus natomiast, że kieszenie w drzwiach nie są obite miękkim materiałem, więc włożone tam przedmioty mogą hałasować. No i pozwólcie na małą chwilę przerwy dla partnera tego odcinka, jakim jest firma Polismate, która zajmuje się między innymi ubezpieczeniami. Na przykład dla takiego Volvo, albo dla jakiegokolwiek innego samochodu, albo jeżeli chodzi o ubezpieczenia na wakacje. Firma ta zajmuje się również finansowaniami, co jest niezwykle istotne, zwłaszcza kiedy mówimy o samochodzie za około 450 000 złotych. Jeśli więc planujecie zakup takiego Volvo albo jakiegokolwiek innego samochodu, albo jeśli kończy się Wam polisa ubezpieczeniowa, to pamiętajcie, aby skontaktować się z firmą Polismate. Wszystkie niezbędne namiary znajdziecie w opisie do tego filmu. No i to by było na tyle. Wróćmy do tego pięknego dżentelmena, elegancika, Volvo XC90. Materiały wykończeniowe są naprawdę świetne, poza tym plus za zmontowanie kabiny, bo chociaż w internecie widziałem jakieś filmy, w których w testowanych autach na przykład poruszały się kratki wentylacyjne, no to w naszym samochodzie tego problemu nie ma. Tutaj wszystko jest bardzo solidnie spasowane. No i to, co możemy kojarzyć też z innych modeli Volvo, to cyfrowe zegary, które akurat według mnie są średnie. Nie mamy tutaj żadnych dostrzegalnych możliwości personalizacji, a jedyne na co możemy wpłynąć to wyświetlać tu mapę nawigacji albo jej nie wyświetlać. Możemy też na jakiś czas wyświetlić wskazania komputera pokładowego, które po chwili sobie znikną. No i dalej nie rozumiem, dlaczego gdy nie wyświetlamy mapy nawigacji, to Volvo zostawia taką pustą i niewykorzystaną przestrzeń pośrodku, która zajmuje sporą część zegarów. Dlaczego w tym miejscu nie możemy na przykład stale podglądać wskazań z komputera pokładowego? Szczerze nie wiem. Krótko mówiąc, jak na możliwości, jakie dają nam cyfrowe zegary, to Volvo zdecydowanie się nie popisało i zwłaszcza jako gadżeciarz czuję tu spory niedosyt. Żywię najszersze nadzieje, że moje głosy dojdą kiedyś do kogoś wyżej postawionego w tej marce i doczekamy się jakichś ładnych widoków, ładnych motywów, po prostu czegoś więcej. Plus natomiast względem mojego dawnego już testu XC60 jest taki, że otwierając mapę nawigacji cały czas mamy widoczne wskazania obrotomierza, co ma dużo więcej sensu. W słupkach A pojawiło się dodatkowe wygłuszenie, a do tego udoskonalono nagłośnienie Bowers & Wilkins. Co tam się jeszcze dało poprawić, to ciężko mi powiedzieć, bo według mnie już to audio sprzed lifta mogliśmy śmiało opisać jako najlepsze nagłośnienie w tym segmencie. W naszej demówce natomiast mamy Harmana Kardona, który i tak według mnie brzmi całkiem przyzwoicie i wielu użytkownikom powinien spokojnie wystarczyć. Trochę szkoda natomiast, że teraz tryby jazdy to tylko standard oraz offroad, które zmieniamy z poziomu multimediów. Nowością w Polifcie jest też możliwość domówienia lusterka cyfrowego, chociaż akurat do naszej demówki go nie domówiono. Według mnie ten dodatek warto rozważyć, szczególnie jeżeli będziecie często planowali zabierać na pokład komplet pasażerów, no bo wtedy nic nam lusterka nie zasłania. Fajnie też, że kamera z tego lusterka będzie umieszczona nie na zewnątrz, a w kabinie, przez co regularnie będziemy oczyszczać jej widok, używając tylnej wycieraczki. No i to, co muszę w tym aucie docenić, to fotele, które są wybitne. Są niesamowicie ergonomiczne, mają ogromny zakres regulacji. Możemy wpływać na przykład na to, jak bardzo mamy rozstawione albo ściskające nas boczki na oparciu. Oczywiście mamy dwupłaszczyznową regulację podparcia lędźwiowego, no i możemy też wpływać na długość siedziska. Jakby tego było mało, to w naszej demówce mamy domówioną opcję, jaką są funkcje masaży. Mamy 5 różnych rodzajów ugniatania naszych pleców. Możemy też wpływać na intensywność oraz szybkość tego masażu. No i chyba nikomu nie muszę mówić, że w fotelach mamy też podgrzewanie oraz funkcję wentylacji. Krótko mówiąc, z uwagi na te fotele, aż by się chciało tym autem pojechać w jakąś długą, niekończącą się podróż. Jeśli chodzi o schowki, to jest nieźle, ale nie szałowo, bo na przykład nie mamy żadnego schoweczka w podsuwitce na okulary, kieszenie w drzwiach są, ale nie są jakoś bardzo obszerne, no i troszkę większy mógłby być schowek pod podokietnikiem, który wydaje mi się, że jest dość płytki. Natomiast mamy tutaj 2 gniazda USB, mamy gniazdo zapalniczkowe, mamy cup holderki, które do tego są zasłaniane ładną roletką i mamy ładowarkę indukcyjną. Schowek przed pasażerem jest otwierany przyciskiem, no i on jest całkiem sensownych rozmiarów, więc tutaj na pewno sporo gadżetów zmieścimy. Do tego plus, że on jest wyłożony takim meszkiem.
Widoczność tego auta jest niezła, może nie wybitna, ale niezła. To, co najbardziej mi przeszkadzało jako kierowcy o raczej niższym wzroście, to umiejscowienie lusterek, bo one są dość wyraźnie podniesione, przez co mi czasami zasłaniały widoczność, kiedy przykładowo dojeżdżałem do ronda. Trochę musiałem głowę podnosić, żeby zajrzeć, co się dzieje za lusterkiem. Oczywiście mógłbym przyjąć wyższą pozycję, to jest dużo prostsze, no ale ja wolę mieć nieco niższą pozycję i wtedy lusterko może przeszkadzać. Poza tym trudno się do widoczności przyczepić, naprawdę jest to bardzo ładnie przeszklona kabina. Mamy też tchórze łapki, które oczywiście wszystkie mają mechanizm spowalniający, nawet mamy tchórze łapkę dla kierowcy, aby sam się bał tego, jakim jest wariatem za kierownicą. Klapa bagażnika oczywiście sterowana jest elektrycznie, możemy to zrobić też bezdotykowo ruchem nogi, robiąc kopniaka nie na środku, ale delikatnie po lewej stronie. I wtedy, jak widzimy, otwiera się i zamyka zgodnie ze sztuką. Ale jak widzimy, nie ma funkcji oczekiwania, aż odsuniemy się od klapy bagażnika. Zamyka się od razu. Jeżeli chodzi o bagażnik, to tutaj dużych zmian nie ma, ale też nie ma żadnych powodów do narzekań. XC90 występuje tylko i wyłącznie w odmianie 7-osobowej i w takiej konfiguracji na pakunki pozostawia nam jeszcze bardzo sensowne 302 litry pojemności, więc spokojnie tutaj kilka kabinówek zmieścimy. Kiedy złożymy oparcia w trzecim rzędzie siedzeń, to przestrzeń rośnie do 680 litrów. Jako że drugi rząd jest przesuwny i mamy tam 3 oddzielne fotele i każdy z nich możemy regulować indywidualnie, to mamy tutaj jeszcze wiele możliwości na personalizację tej przestrzeni. No i plus, że gdy złożymy oparcia w drugim rzędzie siedzeń, to tworzy się idealnie płaska podłoga, a przestrzeń rośnie do imponujących 1816 litrów. Jest gniazdo zapalniczkowe, są haczyki, 3 lampki doświetlające oraz bardzo wygodna przegródka, która przyda się, gdybyśmy chcieli przewozić mniejsze pakunki, a nie chcielibyśmy, aby podczas jazdy przesuwały się po całym ogromnym przecież bagażniku. Przy tej przegródce mamy też jakąś gumkę, więc naprawdę wygląda to nieźle. To, czego się doczepię, to że według mnie nie da się zmieścić roletki pod podłogą kufra. To znaczy tutaj mamy przestrzeń dość mocno zabudowaną. Z lewej strony mamy takie tworzywo, które nam raczej uniemożliwi zmieszczenie tutaj roletki. No a szkoda, no bo jednak przy chęci rozłożenia foteli w bagażniku gdzieś by się przydało ją schować. Natomiast jeżeli nie musimy je chować pod podłogą, no to tutaj na szerokość bez problemu się umieści. Czyli w bagażniku, ale nie pod podłogą. Natomiast pod podłogą zauważymy miejsce na zestaw kluczy oraz uwaga na koło zapasowe, więc przynajmniej ta przestrzeń jest dobrze wykorzystana. Natomiast drobny minus za to, że jak się trochę poprzyglądamy, to zauważymy pod podłogą tak luźno wiszące kable. Jakbyście szukali trójkąta, to jego znajdziemy w pokrywie bagażnika. Jest skryty pod takimi plastikowymi drzwiczkami. W opcjach mamy elektrycznie wysuwany hak, chociaż jego finalne położenie musimy zablokować ręcznie. No i na tym haku możemy pociągnąć przyczepę o masie nawet 2400 kg, ale akurat w naszej demówce haka nie ma. Przed chwilą widzieliśmy bagażnik w ustawieniu najwyższym, bo mieliśmy uruchomiony tryb offroad, a teraz go sprowadziliśmy na nieco niższy poziom. No i muszę stwierdzić, że teraz to wkładanie i wyjmowanie bagaży będzie tutaj przyjemnością. Bardzo nisko schodzi ten próg. Da się jeszcze bardziej? Zjeżdża na glebę po prostu. Próg bagażnika jest mniej więcej w połowie mojego uda. No to teraz to worki z cementem można tutaj wrzucać. Kto będzie chciał wozić worki z cementem XC90? Nie wiem, ale jest taka możliwość. No i jak cement mamy już zapakowany, to możemy sobie ten bagażnik podnieść. Szybko się podnosi. No i podniesione. I to jest jego bazowa wysokość. Mała dogrywka, bo przed chwilą próbowaliśmy rozłożyć fotele w bagażniku, które były położone i wtedy zwróciłem uwagę, że to auto ma jedną wadę, o której nie wspomniałem. Mianowicie brak sznurków, żeby pociągnąć oparcia w trzecim rzędzie siedzeń. Model ma 1,76 m, bagażnik jest maksymalnie obniżony. No i nie ma szans, żebym ja dosięgnął do końca tego fotela, a z boku nie mamy żadnej rączki, żeby sobie ten fotel pociągnąć. Więc ja już nogę opieram o zderzak, brudzę sobie nogawkę, no bo auto nie zawsze będzie czyste. Jedyna opcja, żebym ja je rozłożył, to jest wejść do bagażnika, próbować je rozłożyć i teraz już widzicie opcję po pewnych modyfikacjach, ale kiedy fotele w drugim rzędzie są odchylone maksymalnie do tyłu, to może się okazać, że tego fotela nie rozłożycie, musicie iść do drugiego rzędu, odsunąć fotel do środkowego położenia, albo delikatnie bardziej pionowo ustawić oparcie, no i wracacie do bagażnika, wchodzicie do bagażnika, no powiedzmy, nie jest to aż tak wygodne, jakbym sobie tego życzył od auta marki Premium. Tak więc, drodzy Szwedzi, jedna uwaga, sznureczek jakiś, tylko tyle by wystarczyło, pociągnąć i by stało. A tak to trzeba się wgramolać do bagażnika.
No i standardowo sobie ten bagażnik zmierzymy. Jeżeli chodzi o odmianę 7-osobową, to do krawędzi mamy mniej więcej 60 cm w najdłuższym miejscu i mniej więcej 58 cm w najkrótszym miejscu. Wysokość do roletki tego kuferka to jest 47 cm. Wybaczcie te graty, ale się spieszymy, bo mamy dzisiaj samochód na mniej czasu niż zwykle. Natomiast szerokość tego bagażnika to 115 cm, plus jeszcze dodatkowe kieszonki po lewej i prawej stronie. Odmiana 5-osobowa. Długość do kanapy, która jest akurat tak ustawiona, no nawet nie wiem jak, trzeba by zobaczyć. Najbardziej do przodu, a tutaj najbardziej do tyłu. Teraz mamy odmianę 5-osobową i mamy dwie konfiguracje. Pierwsza to jest fotel maksymalnie do przodu i tutaj mamy aż 140 cm, fotel maksymalnie do tyłu i tutaj mamy 128 cm. Kolejna zmiana to oparcie z prawej strony mamy najbardziej pochylone, oparcie z lewej strony mamy najbardziej pionowo ustawione. Przy górnej krawędzi długość to około 100 cm. Przy kanapie najbardziej pionowej, przy górnej krawędzi mamy jakieś 116 cm. Plus przy kanapie odsuniętej do przodu. No. I jeszcze położymy sobie te fotele. Ale mnie gorączka bierze, o Jezu kochany. Konfiguracja dwuosobowa. Do oparcia fotela kierowcy o wzroście 1,76 m mamy, uwaga, uwaga, wow, 218 cm. Więc faktem jest, że ten bagażnik jest naprawdę ogromny i tutaj z powodzeniem zmieścicie naprawdę sporo pakunków. Zarówno w konfiguracji 5-osobowej, 7-osobowej, w 2-osobowej to jest mały dostawczak. Tyle jeżeli chodzi o bagażnik, przejdźmy więc do silników. Widzicie, jak Volvo XC90 otwiera paszczę, aby pożreć konkurencję? Tutaj przejdźmy do pewnego rodzaju wady tego samochodu, jaką jest jego gama silnikowa. Składają się na nią tylko dwie jednostki oparte na 2-litrowej turbobenzynie. Mocniejsza odmiana to plug-in T8 o mocy maksymalnej 455 koni mechanicznych. Gwarantuje on sprint do setki w 5,4 sekundy, a zasięg czysto elektryczny według producenta ma wynosić 71 km. Kto wie, może będzie dane nam to sprawdzić. Słabsza wersja to testowany dzisiaj wariant miękko-hybrydowy B5 o mocy 250 koni mechanicznych. Generuje on 360 Nm momentu obrotowego i ma gwarantować sprint od 0 do setki w 7,7 sekundy. Nadal więc są to całkiem przyjemne wartości. Prędkość maksymalna standardowo dla tej marki elektronicznie ograniczona jest na 180 km na godzinę. Niestety jednak na tym gama się kończy, a więc nie mamy na przykład możliwości wybrania jakiegokolwiek turbodiesla. Z drugiej strony opinie o nowszych 4-cylindrowych jednostkach wysokoprężnych są jakie są, więc nie wiem, czy powinniśmy za nimi jakoś wybitnie tęsknić. Pytanie więc brzmi, jak jeździ nowe Volvo XC90? Ile to pali, jak działają jego asystenci, jak świecą jego reflektory, jak mam zamknąć tą maskę i ile to cudo kosztuje? I na te wszystkie pytania odpowiemy już wkrótce w drugiej części testu. Jeśli ten film Ci się podobał, to będę bardzo wdzięczny za wszelkie formy wsparcia, czy to przez łapkę w górę, czy komentarz, czy podrzucenie filmu znajomym. Niedawno włączyłem też opcję wspierania kanału, przez którą również znacząco możesz wesprzeć moją działalność. Z góry bardzo dziękuję za pomoc w dalszym rozwijaniu treści na kanale, a także dzięki, że jesteście tu ze mną i do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmach.